Dzień dobry z samego rana, witam jak śmietana. Już wstaliśmy, jest godzina prawie 10. Słuchajcie, żeśmy pospali jak bąki. Biała aura nas nie opuszcza. Dzieciaki łażą. Maja śnieg je. Maja, nie musisz śniegu jeść, zaraz śniadanie zjem. A dzieciaki sobie łażą, poszły na siku. No, zobaczcie. O! Niemożliwe, patrz. Kurde, chodź, idziemy rozpalić. Kurde, a wychodziłem tak o 5 rano, to się nic nie paliło, a z tego będzie zaraz ogień. Trzymaj. Ja ci to zaraz pokażę. To normalnie się pali. Pod spodem jest ogień, proszę bardzo. Teraz wystarczy włożyć to. Ułożyć takie paliwa. Tak pokazuję moje. Stoję sobie właśnie w kalesonach. Skarpety już czysto, śniegiem najlepiej się myje. To na śniadanie sobie kanapki z szynką może być. Tam to się rozpali. To jest tylko kwestia czasu. Dobra, idę do busa zrobić śniadanie, co? Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dobra, porozpinam się trochę. Dobra, weźmiemy sobie kanapki, zrobimy na jednym talerzyku. Czapkę ściągnę, bo gorąco tu. Kurde, jak lodówka, zmrożone masło. Posmarujemy masełkiem. A zapomniałem w ogóle. Chciałem serdecznie podziękować, słuchajcie, za wszystkie kawy, jakie mi stawiacie. To naprawdę pomaga rozwijać mój kanał. Dzięki serdeczne. A jak ktoś chce z Was postawić mi kawkę, no to oczywiście już powtarzałem, link jest tuż poniżej w opisie filmu. Strzelcie ze mną białą, czarną. Będzie fajnie. Jeszcze raz dzięki. Patrzcie, Webasto chodzi. Teraz mamy 17 stopni, bo żeśmy drzwi otwierali. Webasto chodzi już drugi dzień i to bardzo długo chodzi. Mamy 13,4 V w akumulatorze. No, że wy też będziecie jeść te kanapki? A przecież tyle nie zjesz. Kurde, Majka zimno, no. Dobry ten chleb pełnoziarnisty. Tylko nie zwa swoim wielkim dupskiem znowu. Dobra. Ja zamknę, siadaj. Nie, tu tańczy jakieś piruety tą dupą, no. Także jemy sobie śniadanko. Ale się zmęczyłem. I widzimy się później. Dobra, czas wyjść po śniadanku. Trochę polatać okiem prezesa. Oko prezesa już gotowe. Tak to wygląda, patrzcie. Sterownik fajnie. I teraz startowanie tym jest bardzo proste. Można to zrobić na dwa sposoby. Tu jest taka funkcja startu. Pyk. I tu przytrzymałbym dłużej, on wystartuje. Można też ręcznie. Na przykład dwa drążki tak po skosie w dół. I teraz do góry, żeby się wznieść. I już lecimy. Zobaczcie jak stabilny jest ten dron. I mały ruch. Teraz na przykład ten drążek lewy odpowiada za do góry wznoszenie się. Nie mogę się wznieść, bo on widzi przeszkodę, jak widzicie. Albo w dół. Dobra, wylećmy trochę w lewo. Tym drugim możemy, jak robię do przodu, to on wtedy będzie leciał, patrzcie. Cyk, widzicie? Na tej zasadzie, patrzcie teraz. Obrócę się w prawo, do przodu. Ten drążek odpowiada za ruch do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, taki wiecie, bocznym skokiem. A ten drugi za obracanie. Za obracanie i za dół lub góra, nie? Dobra, polatane.
Czas przeobrazić perłę do jazdy powoli. Ale tylko wam powiem, słuchajcie, patrzcie. Wyłączymy już ogrzewanie. Wszystko bez włączania silnika. Macie 16 stopni w tej chwili, bo wyłączyłem. Ale zobaczcie, 13,5 V w akumulatorze zostało. A ogrzewanie chodziło wczoraj, przedwczoraj jak przyjechaliśmy, włączyliśmy o godzinie 19. Wyłączyliśmy o 10 rano. Czyli to było ile? 15 godzin chodzenia. Wczoraj włączyliśmy o godzinie 17 i chodziło do teraz, a mamy godzinę, gdzie jest mój zegarek? 12:30. 32 godziny chodzenia ciągłego Webasto, słuchajcie, przez 2 dni, a w akumulatorze zostało 13,5 V. LiFo PO4 rządzi na maksa i mogę wam szczerze polecić ten akumulatorek. Jeszcze raz wam pokażę, bo lecimy na akumulatorze od firmy Red Audio. Nie wiem, czy dokładnie dobrze wymawiam. O, to jest ten akumulatorek. Czekajcie, to muszę wygrzebać w ogóle, to porządek zrobić. O, to też trzeba wywalić. To jest ten Akus. On jest ten, kurde, lekki, słuchajcie, bardzo fajny, naprawdę szczerze mogę go polecić. W ogóle recenzje w internecie są bardzo dobre na temat tej firmy Red Audio. Także jeżeli chcecie kupić tani akumulator, bo on nie jest drogi, słuchajcie, to jest jeden z tańszych akumulatorów LiFo PO4, to naprawdę warto zaopatrzyć się w taką jednostkę energetyczną, że tak powiem, do swojego campervana, przyczepy, kampera. Była fajna sprawa, lekka. Ten akumulatorek będzie ze mną jeździł jako zapas, drugi akumulator, jako wzbogacenie mojego systemu energetycznego busa. Podstawowy akumulator wymieni na jeszcze inny, zobaczycie już w następnych odcinkach. A tutaj zobaczcie, 11,4 V w kwasiaku jest, gdzie użyłem tylko lampki. Tylko lampka była używana, no ładowanie tableta, jakichś tam telefonów, baterii do drona, to wszystko. I zobaczcie, już 11,4 V, a tu jest 13,5 V. Ciągle energii trzyma, także kwasiaki moim zdaniem totalnie nie nadają się, no nie tylko moim, bo zdania są różne i ludzie odradzają właśnie, że totalnie kwasiaki się nie nadają na hotelówkę i ja podzielam to zdaniem. Także kwasiak już będzie wyjeżdżał spod fotela, wjedzie tam akumulatorek LiFo PO4. Ale inny, nie ten, bo ten mi po prostu nie wchodzi pod siedzenie. Będzie inny, ale to w następnych odcinkach. Jeżeli chcecie kupić sobie taki akumulatorek, oczywiście link wam zostawię w opisie filmu. Tam macie zniżkę na ten akumulatorek jakiś. Kurde, no muszę to zrobić w końcu, patrzcie, no. To tak lata, cholera, cały czas zapominam. Teraz muszę to zrobić, jak przyjadę. I to jeszcze raz powiem, że link jest w opisie filmu tego akumulatorka. Możecie kupić go taniej. Naprawdę polecam. Polecam, bo go używam. I widzicie, nieraz już ze mną był w trasie. Co tu się dzieje, panie i panowie? Musimy powoli samochód przygotować do jazdy, bo nie ma to tamto. Nasz ogień, zobaczcie, płonie. Biwak się udał. Słucham? No, raczej zagasimy, bo to nie ma co, chociaż nie ma się tu zapalić. Wiecie, różnie bywa. Ogień powinno się gasić i zgasimy go. Tutaj jeszcze proszę bardzo, pośniadaniowe jedzenie cukierków. Nie macie dosyć? Nie. Nie macie dosyć słodyczy? Nie. Ach te dzieci, one nigdy nie mają dosyć. To nie, Olik? Jak, fajnie podobają ci się takie wyjazdy? No. Będziesz chciała jeszcze jeździć z tatą? No to super, przybij. Ja po słodycze są dlatego. Naprawdę? No. Fajnie jest, nie? Może już niedługo będziemy jeździć razem. To znaczy razem. Cała rodzina i ja. Czyli żona, ja, żona i 7 dzieci. Marcin, jak ty to zrobisz? Zobaczycie. Pożyjemy, zobaczymy. Kurde, powiem wam, że no, jeszcze nie widziałem tak zaśnieżonego pstrąga jak teraz, jak przyjechaliśmy. No kurde, rewelka. Podoba mi się. Ciekawe jak u nas. Czy też leży śnieg, ale chyba tak. Dobra, przeobrażam auto do jazdy. Muszę ten burdel posprzątać. No bo tak się nie da jechać. Zachuchane, widzicie, o, mokro. A niby się mówi, że Webasto wysusza, nie? Zobaczcie, tak wysusza, że kurde pełno wilgoci na szybach jest. To jest gówno, prawda? Mit ludzi, którzy nie jeżdżą. O, że tak powiem. No i to jest rewela, powiem wam, że
grzanie Webasto tak długo, które dmucha w zbiornik wody. Normalnie ta woda jest tak cieplutka, że kurde, idealna do mycia garów. Po prostu poezja. Jak będziecie budować swojego campervana, to na pewno róbcie tak, żeby wam dmuchało w zbiornik z wodą. Będziecie mieli naprawdę fajną, przyjemną wodę. Nie jest to woda gorąca, ale powiem wam, że tak ze 30 stopni przynajmniej ma. Następnym razem wezmę termometr, to zmierzymy. W ogóle to planowałem sobie termometr zainstalować sobie na stałe do zbiornika, żeby właśnie monitorować tą temperaturę, bo to jest fajna sprawa, kurde. A powiem wam, że to wyszło tak totalnie niezamierzenie. Ja nie zamierzałem właśnie podgrzewać wody w zbiorniku, tylko po prostu zbiornik mi tam pasował. Ogrzewanie zamontowałem tam, gdzie zamontowałem, a później stwierdziłem, kurde, rewelacja. Nie musicie teraz lodowatą wodą myć, tylko jest kurde woda ciepła. Naprawdę woda jest ciepła, ona ma więcej chyba niż 30. Jest cieplutka, luksusowo. No, to gary. A zaraz wam coś pokażę, co kupiłem jeszcze. A to zaraz jak umyję gary. Najbardziej jestem zadowolony z tego zlewu, powiem wam. To był strzał w dziesiątkę, kurczę, zainstalować takie coś. No nie wiem, jak ja funkcjonowałem wcześniej. Każde umycie gara albo coś takiego to jest koszmar był. Jest koszmar był, kurde. Był koszmar, bo kurde, no ciężko, niewygodnie. A tak, patrzcie, zlewik jest elegancki. Jak kiedyś będę budował campervana, to też sobie kupię taki podobny zlewik, też zrobię. Musi być, to musi być, musowo. Chodź tu, umyj ryjka. Ciepła woda jest akurat. Ola też, chodź, umyjesz sobie buzię. Wejdź do środka, będzie ci łatwiej. Umyj sobie buzię, tak tylko tak wodą, tak. No i to jest właśnie zaleta ciepłej wody. Ciepła woda zdrowia doda. A propos to właśnie tego, chcę wam coś pokazać a propos tego noża. Pamiętacie, jak dawno temu kupiłem sobie Opinela noż. Opinel jest to Opinel numer 12. Taki nożyk. Idąc za tym tropem, kupiłem sobie też Opinela numer 6. Taki mały kozik, naprawdę fajna sprawa. Jestem zadowolony z tego noża dużego. Patrzcie, taka różnica jest teraz między nim. Bo często, gęsto używam. Polecam, bo jest naprawdę bardzo dobry. Kupiłem na militariach.pl, jakby ktoś chciał kupić, tam go dostanie. Opinel, są różne rozmiary. Nie wiem, kupię sobie może jeszcze średni, ale ten na przykład dobry jest taki na grzyby. A są cholernie, piekielnie ostre przez bardzo długi czas. No i dobra, perła ogarnięta w miarę. Tu może być, tu może być. Ty napakowany jak bakłażan, tam wszystko chyba ściągnięte jest. Tu zamknęliśmy. Tak, zamknięte jest. Patrzcie, jak pięknie słoneczko wyszło. Webasto chodzi, silnik podgrzewa. Teraz będzie fajnie luks. O, żegna nas piękna pogoda, słoneczko. Super sprawa. Kto tu tańczy Makarena? Makarena, Makarena. I tego. No i patrzcie, i ognisko nam się pali. Od wczoraj do dzisiaj. Już się nie pali. Już dogorywa. No pali się jeszcze, pali. Kamyczka. Nie chcę kamyczka, dziękuję, już mam dosyć słodkiego. Aż żal wyjeżdżać, tak pięknie. Zostajemy do jutra? Oni by chętnie zostali, bo do szkoły nie trzeba iść, to nie? Nie, po prostu mi się podoba. No i bardzo dobrze, i o to chodzi. To jest początek tego ducha van life'u. A ja kiedyś z Majką wyjadę. Dobrze, bardzo dobrze. Także kończy się ta wspaniała sprawa, a jeszcze podjedziemy do Dobiegniewa, chcę sobie zobaczyć. Chcę zobaczyć, bo tam zawsze przez Dobiegniew przejeżdżamy i nigdy nie zajeżdżamy, a tam może być coś ciekawego, bo tam widzę jakieś pomosty, jakieś coś. No zobaczymy, zajedziemy, zobaczymy, pozwiedzamy sobie jeszcze. A co? Nic nas nie goni. Kurde, ale brudny samochód. Ja musiał wyczyścić. I sopelki wiszą. No dobra, wszystko ogarnięte. Można się ewakuować. Normalnie jestem mega zadowolony z tej lampy, powiem wam. I polecam takie coś sobie założyć. Nawet głupio to nie wygląda. I jest nawet jasno. Tak jak dla mnie bomba. Mi się podoba, ja jestem zadowolony. Dobra, to się zbieramy. To niech się nagrzeje. Ile mam stopni samochód? 32 stopnie w układzie woda. Czekamy aż się zagrzeje całkowicie. I będzie można wędrować. Nie. No to znikamy. Jedziemy sobie jeszcze do Biegniewa. Tam zobaczymy coś.
Strażniki były u nas, jeszcze nas tutaj sprawdzili, pogadaliśmy sobie, bardzo mili panowie. Pozdrawiam, jeżeli oglądają. Dobra, i walimy w tym zimowym klimacie, pięknym klimacie. Spójrzcie, jak tu ładnie jeszcze raz, kurczę, elegancko. Jesteśmy w Dobiegniewie, na takim parkingu sobie stanęliśmy. Tu jest taki fajny mostek. Urządzenia do ćwiczeń. Tak, Maja się będzie podciągać. Tu chyba spływy kajakowe jakie są, bo to są miejsca na kajaki, takie stojaczki są. Sopelek. Kto? Ktoś dzwonił, ale chyba się wyłączyła. To dzwoni. Mama się pyta, czy zostawimy Olę na pstrągu. Nie no. To czemu nie wzięliśmy chleba? O ja, widzisz. Chleba nie ma, kaczki pływają. Uwaga, tutaj może być ślisko. Idźcie po tych po deskach idź. Taka kola idzie. Bo na śniegu można się wykopyrtnąć. A ja Zobaczymy, lubię się tylko przerknąć. zobaczymy co tam jest. Tam jest jakiś pomost czy coś. Tam też jest takie zadaszenie dalej, patrzcie. Tu pan chyba sprząta coś. Ot, taki spacerek sobie jeszcze zrobimy na sam koniec naszej wyprawy. Teren monitorowany. A będziemy jeszcze robić jakieś swoje. Gdzie? Po co? Nie wiem. No, będziemy w domu. A jasne. A ja. Mama się pytała, czy my będziemy coś jeść, czy obiad będzie. Nie? Uwaga, nie spadnijcie. Można na leżaku sobie poleżeć w zimę, chciałem powiedzieć, w lato. A jakie kaczki tam stoją na tym lodzie? Gdzie? Tam. Faktycznie, a. No tak, bo przymarzły i tak muszą teraz do wiosny będą stać. A to jest woda? Ale jest taka woda, to częściowo zamarznięte, częściowo nie. No bo nie ma takiego mrozu, nie? Ale to musi być fajnie w lato, jak to wszystko się zazieleni. Co nie? Chodźcie, idziemy tam. Co? Idziemy tam? Jak tam? Tam to trzeba przez mostek z powrotem. Patrzcie, jaki orzeł pikny. To chyba marmur jest to. Kurde, ale ładne. Takie coś bym chciał przed domem mieć. Tu jest, patrzcie, takie wejście, takie kręte, fajne. Co? Co chcesz? Uwaga, challenge. Kto pierwszy dotrze do tego domku? Kto pierwszy dotrze do tego domku, przegrywa challenge, wygrywa ostatni. Gratuluję Ola wygranej. Ale patrzcie jakie fajne zadaszenie też tutaj w lato. Ło, tutaj taka Alla Marina. Kurde. Widzicie? Można spojrzeć, można jechać, minąć i nie zobaczyć takiej fajnej rzeczy. No. Nie no, to w lato to musi być fajnie. Musimy tutaj w lato przystanąć kiedyś jadąc w te strony, bo to musi być ciekawe doświadczenie. Ale jako takiej plaży to już nie widzę. Pewnie gdzieś tutaj jest. Pewnie tam dalej. A może nie? Ty, ja tu plaży nie widzę jako takiej, nie? Nie. Dobra, będziemy się żegnać w tym pięknym klimacie. Dzięki, żeście nas oglądali. Dziękuję, że wspieracie mój kanał, stawiając mi kawki. To podnosi mnie na duchu. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem. Pewnie gdzieś wyjadę. Już mam nawet w planach, gdzie wyjechać. Także trzymajcie się. Do następnego. Sayonara di Bambino. Widzimy się w kolejnych materiałach i do zobaczenia na trasie. No, odwróćcie się, pożegnajcie. Pa! Nie na mnie się, patrz tylko na kamerę.